Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest karta ósemki kielichów. Karta, która jest związana z wyruszeniem w nowy etap. Okej, może też z odejściem, ale to zobaczymy najpierw całość. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Ulala, tutaj z kolei karta diabła i myślę, że część z Was nabiera siły do tego, aby poradzić sobie z jakimiś nawykami, które Wam przeszkadzają, z czymś, co Was ogranicza, co odchodzi do przeszłości. Do przeszłości odchodzi z kolei 10 mieczy i to jest bardzo dobra informacja, bo chce Wam się, nie odpuszczacie i tą silną wolę niewątpliwie trenujecie. Jak Wy się przedstawiacie? Ale przedstawiacie się jako ósemka mieczy, co może być lekką sprzecznością, bo ona z kolei mówi o autosabotażu. Ale w sumie nie jest sprzecznością. Zaraz wytłumaczę dlaczego. I też powiem, że macie dwie ósemki. Zastanówcie się, co dla Was znaczy ta cyfra lub liczba. Może ostatnio gdzieś widzicie często i nie wiem, czy było słychać przed chwilą tej klakson samochodu na potwierdzenie. Rada dla Was. W radzie jest 5 monet, żeby wyjść z energii braku i przestać siebie na przykład krytykować. Czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, to czytanie też będzie do mnie, bo mam ascendent w baranie, ale jestem bykiem. Unikać 3 mieczy z kolei, żal, ale też ociąganie się i poczucie pustki. Z przełożenia karta maga. Świetnie. Bardzo dobrze, że ten mag się pojawił. Nawet macie wielkie arkana, bo jest karta diabła i maga. Przede wszystkim sporo mieczy. A miecze, słuchajcie, są związane z rozumem. Ja myślę, że cokolwiek by się miało nie dziać w tym tygodniu, to macie to przyjmować rozumowo i też zastanawiać się, czy pewne rzeczy na pewno są prawdą. Bo może Wam się tylko tak wydaje, że na przykład jesteście za starzy, za głupi, za niemądrzy, za biedni. Może to są tylko ograniczenia, które sami sobie wymyślacie. I teraz tak. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta maga. I ona, słuchajcie, pokazuje kogoś, kto ma wszystkie narzędzia do tego, aby działać, aby się rozwijać, aby kreować. Jest to karta manifestacji również, więc niewątpliwie w tym tygodniu jakiemuś baranowi się zamanifestuje się coś, co od długiego czasu sobie zamierzał, czy zamierzała. Nie ukrywam, że w negatywie mag też może mówić o osobie, która dużo gada, mało robi i po prostu Was czaruje, obiecuje, robi maślane oczy i myśli, że wszystko jej lub jemu tutaj się upiecze. Zobaczcie, w ogólnej energii macie 8 kielichów, która pokazuje osobę zmierzającą ku nowemu etapowi.
ku nowościom, wyrusza w podróż i zostawia za sobą 8 kielichów, które już jej nie służą. I to jest świetny tydzień na to, nie powiem, że tylko na to, aby wyruszyć w podróż i gdzieś ruszyć się, no nie wiem, na mały urlop, ale bardziej mi tutaj chodzi o taką podróż pod tytułem zostawiam za sobą coś, co mi nie odpowiada, coś, co mi nie leży, coś, co ostatnio mnie ogranicza. No, nie ukrywam, że mogą być też małe powroty. Kogo? No właśnie takie osób, które czarują, no nagle im się o was przypomni i nie mówię tutaj o jakichś powrotach, ekshumacjach innych z przeszłości, jakiejś takiej bardzo dalekiej. Bardziej tutaj chodzi o powrót kontaktu z osobami, z którymi ostatnio były ciche dni. Zobaczcie, przychodzi do was karta diabła i diabeł, jak widać na załączonym obrazku, pokazuje ograniczenia, zależności, nawyki, być może uzależnienia. I w tym tygodniu nad tym właśnie pracujecie. Nad tym, co sprawia, że ostatnio trudno jest wam ruszyć do przodu. I diabeł to też jest, słuchajcie, wewnętrzny krytyk, który wam mówi: nie nadajecie się do czegoś, nie rozpoczynajcie tego i tamtego, dlatego że i tak wam nie wyjdzie. Albo możesz sobie chodzić na siłownię codziennie, ale nie przybliży cię do upragnionej sylwetki, bo takie masz geny i ci się nie uda. I taką masz budowę ciała. Nie wierzyć czemuś takiemu, sprzeciwiać się. Krytyk nie pomaga. Nie ukrywam, że do części z was wraca toksyczna osoba i od takiej z daleka. Absolutnie. Zobaczcie, do przeszłości na całe szczęście odchodzi 10 mieczy i zobaczcie, ona tutaj pokazuje osobę taką pokonaną, która nie ma siły, aby wstać. Ale za nią na szczęście jest słońce, wschodzi na horyzoncie. I te miecze, zobaczcie, wcale nie są takie mocno wbite, bo tu nawet krwi nie ma. Więc tutaj łatwo jest wstać z kolan, czy w ogóle pokonać jakiegoś wewnętrznego lenia, jeśli macie, i wziąć się, słuchajcie, do spełniania swoich, do manifestowania swoich planów i celów. Tutaj też jest bardzo ważne, że nawet jeśli powraca jakaś relacja, jest ten bumerang, czy jakaś ekshumacja tutaj następuje, to nie sprawia to, że nagle cały wam się świat wywala do góry nogami i rzucacie wszystko i rzucacie się tym osobom w ramiona. Absolutnie nie. Wy tutaj mądrze i myślę, że to jest istotne. I teraz tak, zobaczcie, wy pokazujecie się jako 8 mieczy, co mogłoby być dziwne, ale wydaje mi się, że to jest tak jakby doczepienie się właśnie do sytuacji z przeszłości, czyli 8 mieczy to autosabotaż, to też jest ten wewnętrzny krytyk, to są ograniczenia przez was samych nakładane i tu jest powiedziane, że właśnie z nimi walczycie, nad nimi pracujecie. Tutaj na pewno się powtarzam, ale też sprawdzajcie czytanie dla swoich ascendentów, bo tam będzie więcej. Jeśli chodzi o 8 mieczy, to tutaj też jest taka postawa, być może u niektórych z was negatywna, że czegoś nie widzicie lub udajecie, że nie widzicie. Tylko i wyłącznie po to, że być może nie chce wam się z tym zmierzyć. Ale tu jest powiedziane, że czas najwyższy zdjąć opaskę z oczu i przyznać się przed samymi sobą do czegoś. Czyli na przykład, dobra, może ta siłownia czy ta dieta nie jest w ogóle dla mnie. Może to robię dla tego, żeby zadowolić innych. Może ja wcale nie potrzebuję ćwiczeń, nie muszę być super, modny i pokazywać znajomym, że ja też umiem. Dajcie spokój. Jeśli chodzi o 8 mieczy, to też jest wasza postawa raczej taka zdystansowana do osób powracających. W radzie jest 5 monet. Karta związana z brakiem. Chodzi o to, żeby z braku nie brać byle czego.
I to też jest związane z powracaniem do relacji, które się już kiedyś zakończyły, lub z takim przyzwoleniem na to, żeby inni sobie tutaj nagle znikali i pojawiali się jak po prostu Filip z Konopi. I wy tutaj będziecie przyjmować ich do swojego życia, w swoje ramiona. Też jeszcze jest ważna rzecz. Uważajcie na zbyt impulsywne wydawanie pieniędzy. Zastanówcie się 3 razy, zanim coś w tym tygodniu kupicie bądź zainwestujecie pieniądze, bo być może właśnie ten diabeł tutaj działa. Czego nie robić, czego unikać? Piękna karta. W tej talii jest przecudownie pokazana właśnie trójka mieczy. Bardzo ją lubię. I ta karta mówi właśnie, żeby nie przyjmować z powrotem kogoś, kto kiedyś wam złamał serce lub bardzo zawiódł, no tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebujecie towarzystwa, albo tylko i wyłącznie dlatego, że tam osoba potrzebuje uwagi lub towarzystwa. Dajcie spokój, na takie rzeczy szkoda czasu, na takie relacje szkoda czasu. Trójka mieczy też oczywiście mówi, żeby czasami pozwolić sobie na chwilę na refleksję, nawet na odczucie smutku lub negatywnych emocji, tylko i wyłącznie dlatego, że one wam mogą pokazać, wskazać drogę, co jest dla was ważne, no czego wam właśnie brakuje, no i jak to osiągnąć. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.